Witajcie! Koniec roku 2024 to idealny moment, by zrobić szybki przegląd tego, co działo się z polską gospodarką i rynkiem nieruchomości. Zainspirujemy się zegarem koniunktury GUS i przyjrzymy się na to, co wydarzyło się w mijającym roku, co wpłynie na rynek mieszkań w 2025 i później. Jeżeli akurat szykujesz się na sylwestrową imprezę albo słuchasz tego w nowy rok, odpoczywając po hucznej zabawie, mam dla Ciebie konkrety. Jak w 2024 postrzegano stan polskiej gospodarki? Co zrobiły władze, by zwiększyć dostępność mieszkań? I jak na to wszystko reagowali konsumenci oraz przedsiębiorcy? Gotowi? Zapraszam do oglądania. Jeśli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał, pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Zobacz sobie listę dla wspierających. A jeżeli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach lub chcesz zobaczyć użyte w filmie wykresy w formie estetycznej, zajrzyj na stronę symen24.pl, stronę, na której są kursy obrotu nieruchomościami. Zapraszam na audycję, którą podzieliłem na 3 konkretne części. Pierwsza to stan gospodarki. Spojrzymy na dane i zobaczymy, jak wygląda kondycja polskiej gospodarki u progu 2025. Druga to działania władz. Przeanalizujemy, co zrobiono, by zwiększyć dostępność mieszkań i w ogóle, czy coś zrobiono. Trzecia część, zachowania rynku. Przyjrzymy się, jak reagowali konsumenci i przedsiębiorcy, czyli zachowania strony popytowej i podażowej. Zacznijmy od fundamentów, czyli gospodarki. Idealnym narzędziem do oceny tego stanu jest tak zwany zegar koniunktury publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. To świetny sposób, by zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy i jakie są perspektywy na przyszłość. Jednym z kluczowych narzędzi w analizie gospodarczej, które oferuje GUS, jest właśnie ten zegar cyklu koniunkturalnego i to proste, genialne, graficzne narzędzie, które pokazuje, w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego jest nasza gospodarka i w jakim kierunku zmierzają zmiany w średnim terminie. Jak działa taki zegar cyklu koniunkturalnego? Otóż mamy oś pionową, która pokazuje, czy gospodarka znajduje się powyżej, to znaczy w ekspansji, czy poniżej, w recesji swojego długookresowego trendu, a oś pozioma mówi, czy gospodarka przyspiesza, czy zwalnia. Na wykres nanoszone są kluczowe wskaźniki, takie jak PKB, zatrudnienie czy produkcja przemysłowa. Każdy z tych wskaźników to punkt na mapie, który z czasem przemieszcza się, przechodząc w kolejne fazy. Ten zegar pozwala w prosty sposób uchwycić aktualną sytuację gospodarczą i dlatego jest tak przydatny, bo umożliwia identyfikację momentów zwrotnych i trendów na przyszłość. GUS prezentuje 2 zegary cyklu koniunkturalnego. Ostatni opublikował 30 stycznia 2024. Zegar zwany równoległym odnosi się do tego, co dzieje się obecnie, a ten zwany wyprzedzającym stara się pokazać, co może być w przyszłości. Spójrzmy najpierw na zegar równoległy. Wykres przedstawia dynamikę cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki na przestrzeni czasu z uwzględnieniem 4 kluczowych faz: ekspansji, ożywienia, spowolnienia i recesji. Każdy punkt reprezentuje stan gospodarki w określonym czasie, obrazując zarówno jej odchylenie od długoterminowego trendu, jak i kierunek zmian. No i jakie są główne wnioski z tego wykresu? Po pierwsze, widzimy wyraźny cykl gospodarczy. Zauważalne jest, jak gospodarka przemieszcza się przez poszczególne fazy. Co ten wykres nam mówi? Otóż on mówi nam, że w 2024 roku widzimy takie powolne przesunięcie w kierunku poprawy, ale nie jest ono jeszcze w pełni stabilne. Jaka jest prognoza gospodarcza zatem? No cóż, mogę powiedzieć, niepewność w pełnej krasie.
Obecnie znajdujemy się w punkcie, gdzie wszystko może się wydarzyć. Gospodarka może przyspieszyć, zahamować, a nawet wpaść w stagnację. I tak wiemy, to ostatnie, co chcielibyście od nas usłyszeć. Wszyscy wolimy jasne odpowiedzi, ale rzeczywistość jest taka, że zarówno Polska, jak i Europa stoją na rozdrożu, a sygnały, jakie otrzymujemy, są sprzeczne. Przykład? W Polsce wiele zakładów pracy jest zamykanych. Albo z powodu likwidacji, albo tego, że produkcja przenosi się za granicę. Logika podpowiadałaby, że bezrobocie powinno rosnąć. Tymczasem nic z tych rzeczy. Bezrobocie pozostaje na zaskakująco niskim poziomie. Czy zaskakująco? I jak to można wytłumaczyć? Otóż w 2024 roku mamy do czynienia z falą przejść na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego. Zwalniają się miejsca pracy, a w miejsce tych osób, które odchodzą na emeryturę, wchodzi nowe pokolenie. Liczebnie dużo mniejsze. Efekt? Choć miejsc pracy nie przybywa, a czasem wręcz ubywa, to bezrobocie nie rośnie. I teraz można pokazywać różne statystyki. No bo czy jest to powód do dumy, czy może jest to tylko pozorny sukces? Ocieńcie sami. Czy ja będę mówił, bezrobocie nie rośnie? Okej, nie rośnie, ale dlaczego nie rośnie? Ale czy miejsc pracy przybywa? To są, jak widać, dwie różne informacje, które można pokazać publiczności i bez jakiegoś szerszego wytłumaczenia mogą być wprowadzające w błąd. Na razie jedno jest pewne. Przed nami gospodarcza niewiadoma. Chaos gospodarczy potęguje jeszcze bardziej sytuacja geopolityczna, sprzeczne sygnały z Narodowego Banku Polskiego o poziomach stóp procentowych, a także zachowanie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Dlaczego użyłem słowa zachowanie, a nie działania? Odpowiedź jest prosta, bo działania sugerują konkretne efekty, a w wielu przypadkach ich po prostu brakuje. Najlepiej widać to na przykładzie polityki mieszkaniowej, tej, o którą nam chodzi w naszej audycji, na naszym kanale. Co nam obiecywano w 2024? Co faktycznie zmieniono? I co szykuje się na 2025? Powiem zaraz. Zapowiadano rewolucję, większą dostępność mieszkań, programy wsparcia dla młodych, a także uproszczenie procesów budowlanych. A co dostaliśmy? Niewiele. 21-wieczną wersję sztuki Williama Shakespeare'a Wiele hałasu o nic, czyli czysty PR i brak kompetencji. Dostaliśmy ministra, który obiecywał szybkie wprowadzenie kredytu 0%, a dla którego stanowisko było jedynie odskocznią do lepszych zarobków w Parlamencie Europejskim. Dostaliśmy wiceministra wieszczącego wielkie społeczne budowanie, który jednak uznał, że woli stanowisko prezydenta Włocławka. Dostaliśmy nowego ministra błądzącego we mgle, który długo i uparcie zapowiadał, że kiedyś wprowadzi kredyt 0%. Dostaliśmy wiceministra, który tłumaczył konieczność wprowadzenia kredytu 0% troską o utrzymanie cen mieszkań i ochroną inwestorów lokujących pieniądze w nieruchomości. Dostaliśmy też ministra sportu, który postanowił zająć się regulowaniem rynku krótkiego najmu. Dostaliśmy też zapowiedź prac nad ustawą mającą zwiększyć dostępność działek budowlanych. A co dalej? Na przyszły rok mamy kolejne obietnice, z których trudno wyczytać jakiekolwiek konkrety, no bo to jest właśnie ta zapowiedź prac nad ustawą mającą zwiększyć dostępność działek budowlanych i nagrałem nawet audycję, w której chwaliłem tę inicjatywę, chociaż jest trochę zachowawcza, ale pamiętajmy, to jest ciągle obietnica. A gdzie jest konkret? I dlatego właśnie mówię o zachowaniu, bo na prawdziwe działania wciąż czekamy. Czas ucieka, problemy się piętrzą. Proszę, abyście nie zarzucali mi stronniczości lub wspierania poprzedniej władzy, ponieważ to absolutnie nieprawda. Poprzednią władzę również krytykowałem. Problem leży w tym, że od lat, niezależnie kto jest u władzy, mamy do czynienia z deficytem mądrych i przemyślanych działań legislacyjnych dotyczących rynku nieruchomości. A jak na to wszystko zareagowali uczestnicy rynku nieruchomości, czyli popyt i podaż? To też jest ciekawe.
Popyt spada, ale dramatu nie ma. To mógłbym tak powiedzieć w skrócie. Na rynku kupowania i sprzedawania mieszkań widać wyraźny rozdźwięk. Popyt zaczął spadać, choć trudno mówić o jakimś załamaniu, naprawdę. Najlepiej widać to, spójrzcie na przykładzie kredytów mieszkaniowych. Po rekordach związanych z kredytem bezpieczny kredyt 2%, liczba nowych kredytów rzeczywiście zmalała. Ale nadal jest znacznie wyższa niż w dołku z drugiej połowy 2022 roku. Co ciekawe, w zasadzie te stopy procentowe dziś i wtedy różnią się, ale niewiele tak naprawdę. W dodatku widzimy, że wyraźnie osłabł popyt inwestycyjny. Kupowanie mieszkań jako lokaty kapitału, porównywane kiedyś do inwestowania w złoto czy też diamenty, straciło wyraźnie na popularności. Podobnie jest z zakupami pod wynajem, które też mocno wyhamowały. Czyli ta strona takich inwestorów zahamowała, ich jest mniej. Część z nich również rzuca swoje nieruchomości na sprzedaż, bo chce wychodzić z najmu. Ale mimo tego rynek nie zamarł. Wiele osób kupujących mieszkania na własne potrzeby przestało po prostu czekać na obiecany kredyt 0%. Zniecierpliwieni brakiem konkretów podjęli decyzję o zakupie swojego miejsca do życia, nie oglądając się na polityczne zapowiedzi, co zresztą jest logiczne, ponieważ jeżeli tobie rodzi się dziecko lub bierzesz ślub lub się rozwodzisz, to nie możesz latami czekać na decyzję władz, żeby zmienić swoje miejsce do życia, swoje lokum. Po prostu życie samo dyktuje tobie, że musisz podjąć jakąś decyzję. Nie masz czasu na czekanie. Czyli krótko mówiąc, spadek popytu jest faktem, ale rynek wciąż funkcjonuje, bo właśnie ci, którzy nie mogą czekać, go napędzają. A co dzieje się z podażą? Jeżeli spojrzymy na liczbę nowych budów rozpoczynanych przez deweloperów, rok 2024 wyróżnia się jako jeden z najlepszych w ostatniej dekadzie. Naprawdę. Już w listopadzie 2024 liczba rozpoczętych budów nowych mieszkań osiągnęła drugie miejsce w ciągu ostatnich 10 lat. Ja mówię o liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy. Co to oznacza? Po pierwsze, deweloperzy mają wciąż wiarę w rynek, mimo spadków popytu inwestycyjnego i niepewności gospodarczej. Po drugie, możemy się spodziewać, że w związku z tym w 2025 pojawi się wiele nowych mieszkań, a ponieważ ta sprzedaż siadła i ludzie mniej rezerwują nowe mieszkania, mniej zawierają umów deweloperskich niż kiedyś, a budowa tych mieszkań wzrosła, wobec tego zacznie narastać z czasem jakaś liczba mieszkań, które stoją gotowe i czekają niemal na wprowadzenie. Oczywiście te budowy, które zaczęły być budowane w 2024 roku, one nie zakończą się w 2025. Tu raczej rok 2026 będzie rokiem, kiedy one będą już stały gotowe. Ale jednak przy zmniejszonym popycie, niewiele, ale jednak zmniejszonym i znacząco zwiększonej podaży, zacznie narastać liczba mieszkań, które stoją i czekają po prostu na nowego właściciela. Czy rynek to wytrzyma? Przy spadającym popycie i rosnącej liczbie nowych mieszkań może pojawić się presja na obniżenie cen, zwłaszcza w segmencie tych mieszkań inwestycyjnych. Z drugiej strony, jeżeli sytuacja gospodarcza się poprawi, to rekordowa podaż może idealnie zaspokoić potrzeby tych, którzy czekają na swoje wymarzone M. Deweloperzy grają odważnie, stawiając na przyszłość. Pytanie tylko, czy rynek odpowie na to z taką samą energią, z takim samym zapałem. Pytanie też jest, czy wiara w przyszłość ma jakieś podstawy, bo niektórzy mówią, że wiara czyni cuda. Czy wszyscy deweloperzy działają rozważnie? Czy w takim razie, jeżeli pojawią się takie przestrzelone, przeszacowane inwestycje, czy kupujący są bardzo bezpieczni? Ciekawe czasy przed nami. Krótkie podsumowanie. Rynek nieruchomości po roku 2024 wciąż jest na rozdrożu, ale z widokami na przyszłość.
jest pełen sprzeczności, a jednocześnie jest dynamiczny. Gospodarka, jak wskazuje zegar koniunktury GUS-u, balansuje na granicy ożywienia i spowolnienia. W którą stronę pójdzie? No, musimy chwileczkę poczekać. Wskaźniki wyprzedzające sugerują poprawę w przyszłości, ale z dużą dozą niepewności. Na to wpływają przecież również czynniki geopolityczne, na które nie mamy żadnego wpływu, a także, już mamy większy wpływ, wewnętrzny chaos legislacyjny. Popyt na mieszkania wyraźnie zmalał, szczególnie w segmencie inwestycyjnym i wynajmu. Jednak ci, którzy kupują dla siebie, działają i oni już przestali liczyć na ten kredyt 0%, po prostu chcą kupować. A podaż mieszkań jest, jak powiedziałem, tych nowych mieszkań zaczyna znacząco rosnąć. Znacznie rośnie też podaż mieszkań na rynku wtórnym. Deweloperzy grają odważnie, rozpoczynają budowę na niespotykaną od dawna skalę, choć ryzyko przewagi podaży nad popytem w 2025 roku może wywołać presję na obniżenie cen. Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Jeżeli popyt nie odbije się w 2025, presja na ich obniżenie, na obniżenie cen stanie się realna, zwłaszcza w przypadku mieszkań inwestycyjnych. Jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, brak konkretnych działań legislacyjnych i ciągłe obietnice bez pokrycia wciąż pozostają jednym z największych problemów. Czy ta obecna władza, nie mówię rząd, ale także ustawodawcy, czy oni potrafią wreszcie zrobić jakieś konkretne działania? No cóż, optymiści twierdzą, że tak. Na popyt na nowe mieszkania wpływa również rynek pracy. To, czy sytuacja z miejscami pracy jest stabilna, czy też te miejsca pracy ubywają. Jeżeli stajemy się zatroskani o własną pracę, to nie podejmujemy chętnie decyzji na przykład o tym, że weźmiemy kredyt. Na razie widzimy to, że pewne zakłady pracy się likwidują, że podaż nowych miejsc pracy jest niewiele mniejsza niż była, no ale demografia wpływa na to, że na razie nie mamy do czynienia z bezrobociem. Czy to da się utrzymać, czy tak będzie dalej, to zależy nie tylko od sytuacji gospodarczej w Polsce, ale również na świecie. Przecież Polska jest jednym z państw, które jest mocno związane z importem, eksportem różnych towarów, usług i nasza gospodarka jest też mocno związana z gospodarką niemiecką, a tam, jak wiemy, nie dzieje się najlepiej. Mogę zatem powiedzieć, że rok 2024 nie przyniósł rewolucji, ale postawił wiele pytań bez odpowiedzi. Rynek mieszkań w Polsce, a w zasadzie ci, którzy chcą mieć mieszkanie, którzy szukają mieszkań, którzy chcą zacząć swoją nową drogę życia, pragnęliby, aby nastąpił jakiś przełom, który połączy popyt, podaż i mądrą legislację w taki jeden spójny mechanizm. Czy rok 2025 przyniesie rozwiązanie? Ja z natury jestem optymistą, więc mam nadzieję. A jak wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. Szczerze mówiąc, mam nadzieję na to od wielu lat. Może rok 2025 będzie pod tym względem lepszy, czego sobie i Wam wszystkim życzę. Jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych trendów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej, a jeżeli chcesz więcej wiedzy, to zajrzyj na stronę symen24.pl, gdzie są kursy o nieruchomościach oraz ta sama audycja i inne audycje wzbogacone o dodatkowe dane i wykresy. Cześć, trzymajcie się.